Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Sony Xperia 5 Mark V, czyli mały turboflagowiec od Sony. Jak wygląda, co potrafi, pierwsze wrażenia. Znowu telefon od Sony. Dostajemy tylko i wyłącznie w papierowym opakowaniu. Ekologię, te sprawy. Żadnego kabla, żadnej ładowarki. Tylko to, co potrzebujemy, czyli sam smartfon. Smartfon jak to Xperia 5, czyli mniejsza wersja od Xperia 1, ale też mamy zachowane te standardowe proporcje od Sony 21:9. Do mnie trafiła taka wersja kawowa, jasno-brązowa, szampańska, przynajmniej boki, jak niektóre stare sprzęty. Audio mniej więcej w takiej kolorystyce. No cóż, ciekawie. Wygląda to ładnie. Co na pierwszy rzut oka? Fajnie wygląda, że jest taka faska do góry i na dole. Ładnie to wygląda, mówiąc szczerze. Aparaty sztuk 2 nie wystają jakoś za bardzo, chociaż trochę nie da się ukryć. Mamy z prawej strony przyciski głośności, przycisk, który jest czytnikiem linii papilarnych. No, jakiś za szybki to on nie jest, jak widać. Trochę trwa rozblokowanie. Przycisk, który możecie sobie skonfigurować, jak chcecie szybki skrót do aparatu, też możecie za jego pomocą wywoływać fotkę. Oczywiście USB Typ-C, mikrofon, tacka na karty SIM, mamy SD i kartę SIM, fajnie, można sobie rozszerzyć, to na plus. Lewa strona poza paskami antenowymi czysta, od góry mini jack, to się w Sony chwali, w każdym jednym jest, spoko, mikrofony, głośniki są stereo, no i to co chyba najważniejsze na froncie, co dostajemy w Xperii, a mianowicie ten ładny, piękny, powiem wam, że naprawdę fajnie świeci, tak samo jak Xperia 1, a może i nawet lepiej, chociaż myślę, że podobnie, wyświetlacz OLEDowy Full HD+, z wsparciem dla HDR-u, 2520 na 1080 pikseli, jak już wam powiedziałem, w proporcjach 21:9 daje to nam przekątną teoretycznie 6,1 cala, spoko. Odświeżanie tego ekranu 120 Hz, dotyk 240 Hz. W kwestiach związanych z technologią obrazu mamy wsparcie dla DCI-P3 w 100% pokrycie tej palety barwowej, BT2020 również, technologia Cine Alpha, czyli wszystko, co nam daje Sony w swoich telewizorach, też starają się nam przerzucić to do smartfonów. Jeżeli chodzi o sam ekran, co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o możliwości ustawienia kolorów? No i mamy ten tryb twórcy, tryb standardowy. Powiem wam, że standardowy wydaje się trochę taki przyniebieskawy, a ten twórcy chyba ładniejszy, chyba sobie go zostawię. No, oczywiście kwestie związane z HDR-em, no tutaj wiecie, możecie sobie poustawiać, co tam sobie będziecie chcieli. Balans bieli i to też mi się podoba, bo możemy ręcznie go ustawić i tak naprawdę w parametrach takich jak przy filmowaniu lub robieniu zdjęć bajka. Można by sobie nawet skalibrować ten telefon, tak coś czuję, żeby kiedyś coś takiego porobić. Miałem kalibrator, ale gdzieś się zbył, no trudno. Możemy sobie wyrzucić maksymalne 120 Hz. Ciekawie. Możemy sobie włączyć tę opcję, czemu nie? Co tutaj jeszcze jest? Ciemny motyw, no to standard w OLEDzie, no to jak najbardziej na plus uśpienia to obracanie, no też możemy włączyć inteligentne podświęcenie. Może wyłączmy też przydatna funkcja. Nocne to wiadomo, o co chodzi, czyli tam możemy sobie wyciąć trochę niebieskiego. No i jak zwykle w ekranie dużo opcji. Sama Xperia przychodzi dosyć czysta, znaczy się możecie nawet przy instalacji wybrać, co chcecie doinstalować, ale tak standardowo to z dodatków to tak naprawdę jest Amazon, jest Facebook, Bravia, Corbon, to są już standardowe rzeczy od Soniaka. Fajnie, że nie ma za dużo śmieci, to mi się jak najbardziej podoba. Sercem nowej Xperii Snapdragon 8 Gen 2, no bo jak mogło być inaczej, 8 GB RAM, ok, ale chyba tylko 128 GB pamięci wewnętrznej, niech ja sobie zobaczę, tak, no i tu mogłoby być tego trochę więcej moim zdaniem, szkoda, ale jest karta, możliwość rozszerzenia tutaj kartą jak najbardziej na plus. Jeszcze w temacie samego ekranu, szkło Corning Gorilla Glass Victus 2, no to fajnie, to na pewno na plus, bo najnowsze z możliwych. Mamy odporność na wodę IPX5, IP60X8, IPX5, IPX8, jeżeli chodzi o wodę,
i IPX6, jeżeli chodzi o pył, więc tutaj też zabezpieczone. Ważne, żeby właśnie tak jak przed chwilą miałem niedociśniętą tackę, ona musi być dociśnięta, jeżeli chcecie w ogóle marzyć tutaj o jakiejkolwiek wodoodporności, bo bez tego byłoby słabo. No, telefon szybki, spoko. Mamy ten taki boczny pasek, jak to się wywala. 2 razy wciskamy. Wiadomo, jest dźwięk standardowo i wibracje możemy sobie tutaj poustawiać, czyli takie Xperiowe tematy. Zerknijmy sobie jeszcze do systemu, czy coś ciekawostek jest tutaj, co mogłoby nas interesować, zobaczenia, zabezpieczenia. Nie ma rozblokowania twarzą. To tutaj Sony usilnie cały czas tego nie używa, więc jest to cały czas tak jakby jest u nich. Zabezpieczenia, tapeta, dzielenie widoku. No właśnie, że to jest pewnie, możemy sobie tutaj dodać dwie aplikacje na ekranie. Czasami może się to przydać. I praktycznie, jak patrzę, więcej tutaj ciekawostek tak na dzień dobry nie widzę. Przejdźmy, myślę, że do fotografii. Co my tutaj mamy od Sony? Mamy 2 aparaty. Jeden główny, 52 megapiksele, światło 1.9, kąt widzenia 84 stopnie. Oczywiście przetwornik od Sony Exmor, no to tutaj jest klasyka. Mamy drugi aparat szerokokątny o świetle 2.2 i 123 stopniach widzenia. Mamy też aparat na froncie, jeżeli chodzi o ten frontowy 12 megapikseli, światło 2.0. No i tutaj, jak to w Xperiach, mamy możliwość fotografowania z ich apek. No to tutaj trzeba użyć tej fajnej aplikacji, która, no poza tym, że możecie sobie przejść już w pełne pro, czyli zrobić z Xperii swojej tak naprawdę aparat Sonego, który możecie naprawdę wszystko poustawiać, jakbyście mieli lustrzankę bez lusterkowca, cokolwiek od Sony, no jest spoko. Dla kogoś, kto chce tylko robić fotki tryb basic, a tak to jest selekcja przysłony, migawki, programy automatyczne, no bajka, trzeba sobie popstykać, pobawić się. Ja wam robię zdjęcia w trybie najprostszym możliwym. Oczywiście da się na pewno z tego telefonu wyciągnąć jeszcze zdecydowanie więcej, ale to już dla tych, którzy chcą. No i co mamy? Szeroki kąt standardowy, dwukrotne zdjątko i mamy też 6-krotny zoom. Będzie film ze zdjęciami. Zobaczymy, co tutaj Sony nam będzie potrafiło zrobić, jeżeli chodzi o fotki. No to spoko. Jeżeli chodzi o kwestię nagrywania, no to tutaj po prostu przerzucamy się na aparat i też mamy wszystko, co chcemy w temacie nagrywania. Więc jest tak, jak być z prywatnym zdaniem powinno w Xperii, czyli najlepiej jak to się można. Jest Pro Camera właśnie tego, czy szukałem Pro Video i Cinema Pro, czyli 2 aplikacje, no właśnie podczas używania musimy sobie odpalić, ale ja już je kojarzę z wcześniejszych modeli, gdzie tutaj tak naprawdę z waszego smartfona robi się świetna kamera i tutaj też jest możliwość ustawiania wszystkiego, co wam się żywnie podoba. I pod tym względem Sony naprawdę, jeżeli chodzi o soft, do zdjęć i do robienia filmów za pomocą tych aparatów, no moim zdaniem bije wszystkie możliwe inne marki smartfonów, no bo nikt inny czegoś takiego, szczerze mówiąc, nie robi. No tu możecie sobie wszystko poustawiać, co wam tylko się chce. Naprawdę bajka. Ale no cóż, tak to jest. Co jeszcze w temacie samego smartfona? Myślę, że kwestie związane z dźwiękiem. Tutaj tak naprawdę jest wiele możliwości. Raz, że mamy głośniki, które są stereofoniczne, jest mini jack, jest Bluetooth z wsparciem aż do aptX-a Adaptiva, czyli super. Jest wsparcie dla technologii 360 Reality Audio, czyli też można sobie spiąć fajne słuchawki i mieć naprawdę dźwięk 360 na głowie. Spoczko. Jeżeli chodzi o kwestię jeszcze wsparcia dla Atmosa, oczywiście też kodowanie atmosowe jest tutaj w ramach stereo rozumiane, więc fajnie. Przetestuję, jak on brzmi, posłucham, to dam wam na pewno znać po jakimś czasie. Bateria jest na pokładzie duża, bo jak na takie małe urządzonko mamy 5000 mAh. Wsparcie jest dla Power Delivery. Jeżeli chodzi o tryb ładowania, są jeszcze tryby stamina i takie tematy, że możecie sobie tą baterię, jak już wam trochę zużyje się i nie macie ładowarki, ograniczyć trochę funkcję fona i będzie tutaj, że tak powiem, dłużej ten telefon działał. Co jest też fajne, że możecie sobie
wypuścisz przez USB typ C kabel, wyjście jest po prostu, możecie zrobić z niego HDMI, DisplayPorta, bez problemu wypuścić sobie 60 klatek w 4K z tego smartfona na inne urządzenie. Fajnie, jak najbardziej na plus. No i na wstępie powiem wam tyle. Fajny, niby mały, ale tak nie do końca mały. Dobrze leżący w dłonie smartfon, niezbyt ciężki, chociaż kolor bym wybrał inny, ale może on jest taki bardziej piaskowy, kawa z mlekiem, tak bym to nazwał. Jeszcze tematy w ogóle łączności. Bluetooth 5.3, spoko. Jest APT, jest Wi-Fi do standardu 6 GHz, czyli 2, 4, 5 GB i 6, czyli standard AX jak najbardziej na pokładzie. GPS-y wszystkie możliwe. Cóż, tyle. Ja biorę się za testy Xperii. Niedługo cała playlista o małym flagowcu. Tyle. Sony Xperia 5 Mark 5. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.